Cześć, nazywam się Damian, jestem instruktorem jazdy na rolkach oraz łyżwach i dzisiaj pokażę Wam, jak nauczyć się jeździć na rolkach. Lekcja pierwsza. Wiąże się niestety z dużą dozą takiej teorii. Trzeba parę rzeczy się najpierw dowiedzieć, żeby wiedzieć, jak zacząć. Ja sam staram się nauczać w ten sposób, że wpajam przede wszystkim 3 moje złote zasady i uczę reakcji na niebezpieczeństwo, na to, co się dzieje na drodze, kiedy mamy rolki na nogach. Tak więc te 3 zasady. Trzeba się tego nauczyć. Są one, tak jak mówię, złote i trzeba zawsze pamiętać o nich i je stosować. Wiadomo, przy nauce na początku jest w ten sposób, że gdzieś tam cały czas skupiamy się nad tym, co robimy. Natomiast później, w miarę jeżdżenia, tworzy się taka pamięć nerwowa, mięśniowa i po prostu nie myślimy o tym, a mamy odpowiednią pozycję. Pierwsza zasada. Kolana zawsze ugięte. Nawet jak ja teraz do Was mówię i tutaj stoję, to mam lekko ugięte kolana. Nie stoję na takich wyprostowanych nogach jak na zapałkach. Nie jeżdżę w ten sposób, bo tak źle to wygląda i się nie da jeździć tak naprawdę. Także kolana muszą być zawsze przynajmniej lekko ugięte. Druga zasada. Nogi nigdzie nie mogą się dotykać. Jeżeli dotkną nam się nogi tutaj, jest to równoznaczne z tym, jakbyśmy się wywrócili na przednim hamulcu na rowerze. Także zawsze pamiętamy o tym, aby nigdy nogi w żadnym z punktów się nie dotykały. One tak jak tutaj się zaczynają, tak są odseparowane, dlatego to są rolki. Na nartach też mamy 2 nogi osobno, każda z nich jest odpowiedzialna za swoją czynność. Nie jest to snowboard, gdzie mamy przywiązane nogi do jednej deski. Tutaj nogi są osobno, nie jeździmy w ten sposób. I trzecia zasada, najważniejsza z tych 3, trzeba się pochylić do przodu. Dla dzieci zawsze mówię, że czubek nosa musi być przed czubkami palców. Taka jest zasada. Jeżeli się odchylę do tyłu, w tym momencie ciężar już mój spoczywa na piętach i co się może za chwilę stać? Za chwilę mogę się wywrócić. I to jest też ten odruch rękami, za chwilę Wam o tym powiem. Tutaj, jeżeli nos jest przed palcami, wszystko będzie ok. To znaczy, że mój ciężar spoczywa z przodu, jest do przodu. I tak się powinno na początku jeździć. Absolutnie na początku odradzam jeżdżenia na piętach. Jest to już dosyć trudna technika i może sobie pozwolić na to bardziej zaawansowany już rolkarz. Warto zauważyć linia ramion, kolana i palców. Jakbyśmy sobie zamieścili tutaj nitkę z guzikiem i puścili na sam dół, to nitka będzie przebiegać w tych 3 punktach. Jest to idealna pozycja rolkarska. Jest jeszcze taka zasada, że czym szybciej jedziemy, tym bardziej się pochylamy. Także jeżeli zobaczycie gdzieś rolkarza szybkiego, który jeździ maratony, bądź przypomnijcie sobie, jak wyglądają panczeniści, nasz olimpijczyk Zbigniew Wródka, kiedy oni zaczynają, nawet na starcie stoją w taki sposób, bardzo mocno są pochyleni do przodu, bo będą jechać bardzo szybko. Przenoszą ciężar maksymalnie do przodu, ile się da. Także czym szybciej się jedzie, tym bardziej trzeba się pochylić do przodu. Pięty. Mówiliśmy o piętach. Jak to jest? Większość rolek, tak jak na przykład moje, mają ułożoną piętę już wyżej niż palce. Cały ciężar, najwięcej ciężaru spoczywa tutaj, tu gdzie się moje palce zaczynają. Jazda na piętach jest już jazdą dla zaawansowanych. To już trzeba potrafić jeździć. Na razie jesteśmy na etapie teraz początkującym, więc proponuję przede wszystkim trzymać ciężar bardziej z przodu. Gdy dajemy ciężar do tyłu, to co pokazywałem razem z tym nosem, ciężar mam bardziej z tyłu, rolki wyjeżdżają i może być bardzo szybki upadek, dosyć bolesny.
Kolejna, bardzo ważna rzecz, zanim zaczniecie cokolwiek robić na rolkach, warto wiedzieć, jak reagować na niebezpieczeństwo. To, co już kilka razy widzieliście, kiedy ja walczę o życie, ja to tak zawsze mówię, większość ludzi taką ma reakcję, jeżeli coś się złego dzieje, stara się za wszelką cenę utrzymać na nogach. Podnosi ręce, macha nimi i właśnie wygląda to w ten sposób. Jest to najgorsza rzecz z możliwych do zrobienia. Po pierwsze, podnosząc ręce, ja podnoszę swój środek ciężkości. W tym momencie jeszcze łatwiej mnie po prostu wywrócić. Łatwiej o utratę równowagi. Jestem wtedy na piętach, tak? Zaczynają się nerwowe ruchy. I przede wszystkim co? Walczę o to, żeby nie upaść. Bo to jest wstyd. To nie jest żaden wstyd. Ja jeżdżę na rolkach. Długo potrafię jeździć i cały czas się wywracam. Potwierdzi to każdy doświadczony rolkarz, ktoś, kto ma pojęcie o tym, jak się w ogóle uprawia sport, bo w każdym sporcie zawodowcy upadają. Wystarczy popatrzeć na YouTubie. Ludzie, którzy zdobywają mistrzostwa świata, również upadają i mają z tego, nie robią sobie z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia. No taki jest sport, każdemu się to może przytrafić. Ważne, żeby wiedzieć, jak upadać. Bardzo ważna jest nauka upadania. Jeżeli wcześniej mieliśmy do czynienia w ogóle ze sportem, to będzie nam łatwiej. Czasami mało robiliśmy wcześniej jakichkolwiek aktywności fizycznych. Trzeba będzie przede wszystkim się skupić tu w głowie, żeby nauczyć, wyrobić w sobie pewną technikę, pewną reakcję. Teraz tak, gdy się dzieje cokolwiek złego, nie staram się od razu walczyć o życie. Ręce w przód, pokażę bokiem, będzie łatwiej widać. Zobaczcie, cały czas mam 3 zasady zachowane. Ręce w przód i staram się przysiad zrobić. Jak najbardziej obniżam swój środek ciężkości ciała. Co się w tym momencie staje? Po pierwsze, obniżając środek ciężkości ciała, może się już w tym momencie tak zdarzyć, że w ogóle nie upadnę. Czym niżej, bliżej ziemi, tym łatwiej o równowagę. Dlatego to ręce w górę najgorsza z rzeczy. A druga rzecz, dlaczego ja wolę przysiad zrobić? Bo kiedy upadnę, to będę miał tyle do ziemi. Mój upadek będzie kontrolowany, bo mam już ręce z przodu, one są bardzo ważne. Upadnę na ręce. Nawet jak upadnę na tyłek, czasem też się zdarza przy braku kontroli tego upadku, przy nauce tego, no to upadnę z takiej wysokości. Nie stłukę sobie mocno kości ogonowej. Naprawdę gorszy upadek jest ze stania, kiedy mój środek ciężkości jest dwukrotnie wyżej. Nawet więcej. Także bardzo ważna rzecz. Nie bójcie się upadać. Czasem lepiej wymusić upadek i samemu się położyć w ten sposób. Najpierw ręce, nogi, upaść, wstać, pojechać dalej, niż nie dopuścić do upadku, byleby tylko się ze mnie nie śmiali. Ci, co się śmieją, zazwyczaj nie mają pojęcia o tym, jak się jeździ, ale o tym jeszcze w następnym odcinku. Oczywiście, przed każdą aktywnością fizyczną należy wykonać pewną rozgrzewkę. Dzisiaj mamy pogodę, jaką widzicie, trochę taką średnią, dlatego pozwólcie, że nie będę w ogóle wchodził na trawę. O tym zaraz powiem, dlaczego woda to nie jest sprzymierzenie z rolkarzy. Ale dla rozgrzewki zawsze warto od głowy, czyli wykonujemy krążenia głowy, krążenia ramion, zawsze idziemy od góry w dół, tak? Możemy robić oburącz na zmianę. Możemy zrobić, to jest moje ulubione, jedną w przód, drugą w tył. Koordynacja, bo koordynacja w rolkach to jest podstawa. Bardzo mocno koordynacyjny sport. Następnie krążenia bioder. Wszystko to wykonujecie oczywiście na trawie. Następnie kolana. Prawda? Można poprzysiadywać troszeczkę na kolanach, pokrążyć nimi. Następnie na trawie można troszeczkę poprzysiadać. Skłony. Standardowa rozgrzewka. Ważne, aby nie pominąć żadnej partii,
ciała, czyli od głowy poprzez ręce, tułów, kolana, dół, czyli kostki, tak? A później parę wymachów i będzie ok, będziecie gotowi do przystąpienia do zajęć. Następnie pierwsze kroki na rolkach. Co zrobić? Przecież na asfalt wejdę, to od razu mogę upaść. Możesz, zawsze będziesz mógł upaść, nawet teraz mogę ja upaść, ale wiesz już jak się upada, tak? Powinno być dobrze. Pierwsze z ćwiczeń przygotowujących to wejść na asfalt i zrobić sobie taką literkę V. Dzięki temu rolki nie powinny Wam odjeżdżać, kiedy będzie trochę z górki, ani zjeżdżać, kiedy będzie z górki. Literka V. Zobaczcie, to jest tylko jedyny wyjątek, kiedy moje rolki mogą się dotykać ze sobą. Kiedy robię literę V, bo chcę stać, nie chcę jechać. Jedyny wyjątek, kiedy moje rolki się mogą dotykać. Następnie tupiemy, tak? Widać moją pozycję, cały czas mam pozycję. Tupiemy. Wolno, szybciej, wolno. Następnie dodaję obrót wokół własnej osi w jedną stronę, w drugą stronę. Ważne, aby to robić małymi kroczkami, nie śpieszyć się. Ja na początku teraz pokazuję Wam szybko, bo już potrafię. Nie będziecie tracić czasu na to, jak będę to robić bardzo powoli. Po prostu szybciej zrobimy lekcję. Następnie, jeżeli zrobiłem kilka obrotów w jedną, w drugą stronę, jest ok. Robię już szersze kroki, przechodzę w bok. W jedną stronę, w drugą stronę. Jeżeli potrafię, robię wielki krok, mały krok, wielki krok, mały krok i wielki krok. Robię w lewo, w prawo. To są tylko i wyłącznie takie ćwiczenia, które przygotowują nas do tego, aby zacząć faktycznie jeździć na rolkach. Aha, byłbym zapomniał. Najważniejsze, starajcie się wykonywać każdą lekcję około 60 minut. Wtedy macie mniej więcej pewność, że opanowaliście materiał, który był zadany. Będę również dawał Wam zadania domowe, ale to już w następnych lekcjach. Także trzymajcie się i widzimy się na następnej lekcji.